Cześć Zuziu, Cześć. dzięki, że jesteś. Fajnie, cieszę się, że mogę być gościem tutaj u Ciebie. Pierwszym. O, to jest Pierwszym bardzo gościem. wyjątkowe. Dzisiaj jest wyjątkowy dzień. Tak, dla nas Bardzo. obu. Dla nas Obie obu. przekraczamy w sumie trochę takie bariery nasze tutaj. No. Coś nowego. Twój pierwszy podcast jako host, mój pierwszy jako gość. No, Jest hardkorowo. będzie o nas głośno. Oby. Dobra, Zuziu, tak po prostu, kim jesteś? Kim jestem? Jestem stylistką paznokci. To chyba przede wszystkim i o tym też pewnie będziemy tutaj najwięcej rozmawiały. Jestem też świeżo upieczoną, powiedzmy, instruktorką, bo próbuję się odnaleźć w tym świecie od troszkę ponad pół roku i jest to taki nowy cel mojej kariery, który próbuję cały czas udoskonalać. Poza tym jestem artystką, bardzo żywą duszą, bardzo energiczną osobą, która kocha spędzać czas z ludźmi, kocha robić różne nowe rzeczy. Dlatego to zaproszenie dziś tutaj do Ciebie wyjątkowo mi się spodobało, dlatego że to jest kolejna taka fajna akcja, którą gdzieś tam mogę zrobić, w której się mogę sprawdzić. No i bardzo się na nią cieszę i ciekawią mnie Twoje pytanka dzisiaj. No, ja też się bardzo cieszę, że przyjęłaś to zaproszenie, bo no, dla mnie to w ogóle całe to wydarzenie jest takim dużym gdzieś tam stresem i też wyjściem ze strefy komfortu, także cieszę się, że mogłam się spotkać z kimś, kogo znam już jakby To wcześniej. może opowiemy, skąd Tak. się znamy? Myślę, no to co, z kampa się znamy, z Z pierwszej współlokatorki. edycji. Współlokatorki z jednego Tak, pokoju. ja no. głośno. Tak. Miśka dzwoniła do recepcji No, hotelowej. Tak, bo było wesele Wesele było, nie? było Chyba i się jakaś kłócili, Jezu, jakiś Mariusz z pamiętam to. Asią, generalnie to była Jezu. drama na maksa. No, a to było dzień przed wyjazdem, a ja rano musiałam Tak. jechać z Zakopanego do Opola. Jezu, Tak, pamiętam no to dramat. I to już kiedy? 2 lata temu prawie. No, we wrześniu by było 2, tak. No. Ale ty jeszcze zaliczyłaś drugiego kampa, ale Tak to o tym jest. za chwilę. Dobra, Zuzia, powiedz mi w ogóle, skąd twoja przygoda z paznokciami? Jak to się zaczęło? Myślę, że to jest taka dosyć powszechna historia. Podejrzewam, że 90% z nas taką ma, ale po prostu zaczęłam chodzić gdzieś tam w wieku, powiedzmy, gimnazjalno-licealnym na swoje pierwsze paznokcie. Wymarzyłam sobie paznokcie na commerce w gimnazjum. No i nie do końca byłam z nich po prostu zadowolona. Okej. Już będąc gdzieś tam nastolatką, widziałam, że te walory estetyczne tych stylizacji to nie jest do końca to, czego oczekuję. I tak się tułałam od jednego salonu do drugiego, chodziłam po dziewczynach. No i to po prostu nigdy nie było to. A z racji tego, że tak jak mówię, jestem na maksa artystką, kocham rękodzieło i wszystko, co mogą ulepić moje łapki, totalnie do mnie przemawia, więc na święta Bożego Narodzenia w wieku chyba 16 lat dostałam swój pierwszy magiczny zestaw startowy z Neonaila. O, I to były moje początki w stylizacji paznokci. a powiedz mi, a te początki były w domu? Tak, te początki były w domu. Karałam i krzywdziłam na początku samą siebie tylko. Całe szczęście moja mama zawsze była bardzo odpowiedzialna pod tym względem i nie pozwoliła mi skrzywdzić nikogo, póki nie poszłam na pierwsze szkolenie, póki nie miałam sterylnych narzędzi i póki nie miałam jednorazowych przyborów. Także wszystkie krzywdy i niebezpieczeństwa, jakich dokonałam, to wyłącznie na samej sobie. Okej, czyli mama jakby trochę wzięła też odpowiedzialność za tą twoją przygodę. Bardzo, bardzo mnie wspierała od samego początku, bo to w zasadzie dzięki niej ja jestem stylistką. To wszystko się zaczęło w taki sposób, że ja chciałam po prostu robić paznokcie sama sobie. Bo raz, kręciło mnie to, podobało mi się to dziubanie, to dubanie, a dwa, że no nie zadowalały mnie po prostu efekty, które miałam na swoich paznokciach gdzieś tam w innych salonach czy u innych stylistek. No ale jak to w domu z 3 kobietami, nie minęło dużo czasu, zanim moja mama chciała paznokcie, żebym jej zrobiła, moja siostra, potem moja babcia, moja ciocia. No i gdzieś tam troszeczkę stały się takimi moimi królikami doświadczalnymi. I wystarczył jeden raz, żebym zrobiła mojej mamie paznokcie, na co powiedziała, że jeśli chcę faktycznie dalej w to iść i chcę robić jakimkolwiek koleżankom, to mam w tej chwili iść na szkolenie. Wow. A ja mówię, nie, gdzie przestań, wtedy wiecie, ego top, po prostu na maksa chciałam. Ja mówię, nie, przecież ja robię te paznokcie idealne, to te instruktorki to w ogóle do mnie powinny Co one przyjść. wiedzą, Co nie? one tam ten. Oj, bardzo się cieszę, że nabyłam tą pokorę z tymi latami praktyki. Natomiast finalnie zgodziłam się i wysłała mnie na te pierwsze szkolenie. No i to był totalny game changer i już wtedy wiedziałam, że nie będę tylko Zuzią, która robi paznokcie sama sobie w domu na własne potrzeby, tylko jaram mnie to do tego stopnia, że chcę dalej i chcę więcej. Okej, a który to był rok? To był rok 2019.
Czyli w sumie no 6 lat dawno, temu. niedawno, no, No. ale 6 lat temu, no to jeszcze było Niedawno, ja bym powiedziała, że raczej niedawno. No mi się wydaje, że to taki był ten rok, te 5, tak 4 do 6 lat temu, to jest taki przełom w tej Tak, stylizacji paznokci był, bardzo nie? ogromny. Taki w dobrym momencie po prostu się za to wzięłaś, nie? Zgadzam się, bo ja zaczynając tak naprawdę szkolić się z paznokci, to już był ten moment, gdzie ta świadomość była na dużo wyższym poziomie niż wcześniej. To już nie były te momenty, gdzie królowały kwiatki akrylowe, gdzie królowały pilniki w kopertach, tylko ten przełom, gdzie stawiało się przede wszystkim na bezpieczeństwo, sterylizację, na czysty mani, na żelową estetykę. I to wszystko było robione już troszeczkę bardziej z głową, przez co wydaje mi się, że uniknęłam wielu błędów, takich bardzo poważnych, które mogłyby mi się przydarzyć, gdybym zaczęła to na przykład 10 lat temu robić. Tylko wtedy jeszcze królował mani kombinowany, taki wiesz, głęboki, ten taki do fest, łokcia, nie? 5 frezów w ogóle to był minimum. Jeżeli 15. robiłaś mniej niż 5 frezami mani, to w ogóle kim ty jesteś? Tak, dokładnie, w ogóle jak ty śmiesz się nazywać stylistką, to w ogóle nie jest poprawna technika. No, a Więc teraz tak. jeden frez i Tak, nara. też byłam więźniem 7 frezów, także rozumiem. Ja też, no może nie 7, ale 4 na pewno, nie? Jezu, to jeszcze pamiętaj, jakie w kolejności używać w ogóle, żeby tego nie pomylić. Tak. No dobra, a wspomniałaś, że teraz już, bo czekaj, jeszcze powiedzmy o tym, ile czasu pracowałaś tylko jako stylistka, w sensie z klientkami? Tylko z klientkami? No, W zasadzie bym mogła powiedzieć, że tak 3. 3? Tak, mój salon już prosperuje od 2 lat i wcześniej gdzieś tam przez rok dziubałam sobie na koleżankach, czy to ze szkoły, czy to gdzieś tam ze studiów, ale głównie te początki były takie hobbystyczne. Ja też zaczęłam te paznokcie robić tak naprawdę w pandemii, No tak. więc jedynymi moimi modelkami byłam ja, moja mama i moja najbliższa rodzina, która nie bała się w tym wszystkim wyjść z tego domu, przyjść na te paznokcie. No całe liceum tak naprawdę zostałam zamknięta, więc dopiero gdzieś tam w okresie studiów faktycznie udało mi się te modelki przerobić po prostu i dopiero później w 2023 roku tak naprawdę narodził się Zuziowe Pazury Salon. Tak. Czyli stosunkowo, no niedawno. No 2 lata temu, tak? No 2 lata temu. To był jaki miesiąc? Marzec, 13 marca. Czyli w marcu otworzyłaś Zuziowe Pazury, Tak. a we wrześniu spotkałyśmy się na kampie. Tak. I to był taki twój trochę przełomowy moment, Oj, nie? to był mój Powiedz najbardziej o przełomowy moment. No generalnie ja byłam bardzo zagubiona i tu w sumie musiałybyśmy już troszeczkę zahaczyć o temat bodźców instagramowych, marketingowych ważne i też, wszystkim, bo to był taki moment w moim życiu, że ja w zasadzie nie wiedziałam, czego chcę. Byłam bardzo zamknięta cały czas na jedne techniki, na jedne produkty, na wszystko to, co jest mi znane i nie potrafiłam w żaden sposób wyjść ze strefy komfortu. Natomiast w marcu, jak otworzyłam ten salon, wtedy właśnie w tym samym miesiącu były też zapisy na Nail Campa. Ja stwierdziłam, że ja muszę coś zmienić, bo ja dopiero ten salon otworzyłam, a ja już czuję pierwsze oznaki wypalenia zawodowego. Wobec czego zaczęłam po prostu robić czystki na tym Instagramie. Zaczęłam oglądać profile, które obserwuję, czy to jest warte tego, żeby je obserwować. To był też ten czas, kiedy powstał, ja to nazywam nachalny marketing i wszyscy zaczęli krzyczeć, że przyjdź do mnie na szkolenie, zaczniesz zarabiać miliony, rzuć klientki, zaczniesz zarabiać miliony, w ogóle no mnóstwo tego po prostu było. No i wpadłam na profil Karoliny Pazur-Komaniaczki, wiedziałam, że ją obserwuję, miałam tego świadomość, ale jakoś tak zatrzymało mnie moje oko na jej profilu i zaczęłam to przeglądać i tak mówię, wow. Też tak jakie chcę. to jest wszystko piękne, jak ja też tak chcę i że w ogóle ona robi same takie krótkie paznokcie i takie ładne. Więc tak spojrzałam sobie na ten mój profil, a tam taki miszmasz. Ja już byłam nieszczęśliwa, ja przychodziłam do tej pracy i robiłam jakieś szpony, wzory, ornamenty, Krótkie ombre. szpice? No bez przesady. I to nie była praca, która mnie w jakikolwiek sposób satysfakcjonowała. Ja pamiętam, że ja wchodziłam po 12 godzinach roboty do domu i przeglądałam te zdjęcia i mówię, nie no, to w ogóle nie jestem ja, to w ogóle mi się nie czułaś podoba. tego, nie? Tak, i teraz wyznaję taką zasadę, że pracuję w wierze ze sobą, ale no wtedy jeszcze tego nie wiedziałam. Może doświadczenie mnie jeszcze tak nie przeorało. Natomiast no, to był ten moment, kiedy ja postanowiłam, że albo szukam siebie teraz, albo nigdy. No i wracając do tej Karoliny, te prace tak po prostu mi się spodobały, to narodziło we mnie jakieś takie uczucie, którego wcześniej nie było. No i tak wchodzę na jej storkę, tak patrzę, mówię, o, Nail Camp? Ale o co chodzi? No. I patrzę, że będzie jeszcze Paula Dzień Dobry Manikir, Kalina Kalinowską. Mówię, no ja je wszystkie znam, obserwuję, podziwiam, że zapisy.
Jezu, mówię, to jest znak. To jest po prostu znak. Od niebios. Ich energia mnie tak przyciągnęła i w zasadzie nie zastanawiając się nad niczym, po prostu zapisałam się. Wpłaciłam zadatek za ostatnie pieniądze, które miałam. Za te pieniądze miałam jechać do Austrii na koncert Arctic Monkeys. Nie pojechałam. Nie pojechałam. To był miesiąc, w którym otworzyłam salon. Nie miałam grosza przy duszy, ale wiedziałam, że to jest ten moment, że jeżeli teraz czegoś nie zmienię, to będzie masakra i tylko gorzej. Więc to był zdecydowanie mój przełomowy moment. No dobra, no i był kamp. Było fajnie. O, było Było fajnie, fajnie, ale było konkretnie. Znaczy to chyba było takie emocjonalne dla każdej z nas, nie? Tak, zdecydowanie myślę, Bo wiesz, że... inaczej idziesz na szkolenie na 1 dzień czy na 2 i się spotykasz z tymi dziewczynami, a na koniec dnia idziesz do domu czy tam do hotelu i nara. tak. A tutaj my jednak te popołudnie spędzałyśmy też razem i no łzy ciekły, Ciekły. emocje brały górę, no ale to było chyba potrzebne każdej z nas. Znaczy, ja to gdzieś tam. przeżyłam bardzo spirytualnie, bardzo tak duchowo, mentalnie, bo to był ten moment, kiedy te wszystkie rzeczy, które próbowały mi przemówić osoby stawające na mojej drodze, one faktycznie zostały urealnione wtedy. Co mam na myśli? Każdy mi mówił, że no, będziesz taka nieszczęśliwa, jak nie przestaniesz robić tego, czego nie lubisz. No, będziesz taka nieszczęśliwa, jak będziesz pracowała 12 godzin dziennie. Tylko że te komunikaty w ogóle do tamtej pory do mnie nie trafiały w żaden sposób. Ja owszem, słyszałam to, ale mówię, no dobra, no okej, no ale ja nie mam teraz jak, ale to, ale tamto. A tam ta energia, która była w powietrzu, ona po prostu sprawiła, że dla mnie te komunikaty nagle stały się jasne, przejrzyste, klarowne i to był ten moment, w którym ja postawiłam wszystko na jedną kartę i myślę, że nigdy nie zapomnimy tego, jak po prostu siedziałam o 22 w pokoju po pierwszym szkoleniu Tak. i usuwałam wszystkie zdjęcia Instagrama i to było po prostu moje odrodzenie. To byłam nowa ja. Jadłyśmy chipsy, a Zuka, Tak. co ty robisz? Usuwam A ja- Instagrama. Gdzie są wszystkie twoje zdjęcia? I to był ten moment Z mojego... 200 zdjęć zostało 5? Tak, to był moment mojego odrodzenia. To był moment, w którym ja postanowiłam, że zacznę po prostu od nowa, bo nie wiem w zasadzie z perspektywy czasu, czego ja się bałam. Może, nie wiem, utraty jakichś współprac, na które długo pracowałam, może, że ludziom się nie spodoba mój gdzieś tam nowy styl. Ale no to był najlepszy krok, jaki podjęłam. I dzisiaj mogę sobie to przyznać, bo tamta noc na tym kampie to było po prostu moje odrodzenie i to był taki początek życia w zgodzie ze sobą. Zuziowe pazury 2.0. Tak, dokładnie. Zuziowe pazury reborn, Tak, dokładnie. rebranded. No dobra, no to miałaś ten kamp, wróciłaś do domu, w sensie do salonu jako nowa Zuzia. Tak. No ale chwilę później pojechałaś na drugi kamp, na wiosnę. Tak, to chyba było pół roku później i to było bardzo prężne pół roku, dlatego że te wszystkie zmiany i te wszystkie rzeczy, których ja dowiedziałam się o sobie na tym pierwszym kampie, no to nie było tak, że ja po prostu wróciłam i hop siup, nowa ja i wszyscy to zaakceptowali. To była po pierwsze trudna walka w salonie z klientkami, które były przyzwyczajone do tego, że miały wszystko ode mnie, a ja chciałam to tak organicznie jakby przerobić właśnie na ten salon z mojej wizji. Tak. To była walka ze współpracami, które miałam podjęte, ze zmianą stylu. No i to nie było takie łatwe, jak mogło się wydawać. To była też walka o czas wolny Tak, i no o przede to, żeby wszystkim, faktycznie pracować te 8 godzin, więc organicznie z miesiąca na miesiąc staram się wdrażać nowe zmiany. Jeżeli chodzi o klientki, no to gdzieś tam z większością z nich się dogadałam. Powolutku przekonywałyśmy się do tego minimalizmu. Zaczynało się na przykład od takich kompromisów typu, dobra, to zrobimy długie, ale proste w zdobieniu, tak? Czyli długi French, długi jeden kolor, spoko. Albo zrobimy krótkie i tak jak chcesz ze wzorkami, tak? Żeby chociaż jedna część tej mojej estetyki była gdzieś tam już włożona. W zgodzie z tobą. Dokładnie, żeby ona już tam gdzieś była przemycona. I tak organicznie z miesiąca na miesiąc te dziewczyny też zaczęły się coraz bardziej do mnie przekonywać i do tego wszystkiego. I tak jakby nie patrzeć, to ja myślę, że dopiero gdzieś tam w lutym ja poczułam, że to faktycznie zostało wdrożone. I że faktycznie ten proces jest już zakończony. Ja się długo wahałam, czy na tego drugiego kampa jechać, bo nie chciałam sobie przebodźcować głowy, nie chciałam wrzucić tutaj sobie za po dużo, prostu nie? za dużo. No. Nie chciałam się szkolić raz w miesiącu, żeby nie być zaraz fabryką. Natomiast to też była bardzo dobra decyzja, bo ja tam już pojechałam jako właśnie ta nowa Zuzia. I ona miała zupełnie inne oczekiwania wobec tego szkolenia, ona miała zupełnie inny cel i przede wszystkim ona wiedziała, jaki jest jej cel, potrafiła go zdefiniować i potrafiła
potrafiła iść w jego stronę. Te drugie szkolenie, ta druga edycja, to było tak naprawdę dla mnie utwierdzenie się w tym, że to, co ja robię teraz, to jest słuszne, że ja się w tym dobrze czuję, że jestem teraz szczęśliwa i że to jest ten moment, kiedy ja mogę pójść o krok dalej i spełnić kolejne swoje marzenia. Bo to, co już miało być uporządkowane, zostało. Ja też uważam, że ten kamp, jeśli chodzi o takie dziewczyny, może nie, że zagubione, ale takie gdzieś tam na zakręcie życiowym bardzo gdzieś tam może nakierować, nie? Trochę pomóc Zdecydowanie. i tak też takiej dobrej energii dodać. To nie jest działania. tylko szkolenie, to Nie, jest to jakaś... nie. To jest taka terapia trochę swego rodzaju, nie? Tak, 5-4-dniowa jakoś Tak. tak mniej więcej było. tak. No dobra, no i wróciłaś z kampa jako, może już nie nowa Zuzia, ale naładowana Tak. pozytywną energią. No i chwilę później zaczęła się twoja Akademia przygoda z Elarto. akademią. No bo właśnie to było to marzenie. To był było to ten marzenie. krok, to był ten cel, to było to utwierdzenie się w tym, że jestem teraz na to gotowa psychicznie przede wszystkim. Bo Bo ja umiejętności już nie miałaś, podchodzę nie? do tego, No. tak, ja nie podchodzę do tego lekką ręką. Uważam, że bycie szkoleniowcem, bycie instruktorką to jest niezwykle odpowiedzialna praca. Ja Tak, biorę tak tak. naprawdę na siebie mnóstwo kobiet, które mają we mnie jakiś autorytet i one mi ufają i ja muszę tym ich potrzebom odpowiedzieć na nie, tak? Tak. To nie jest taka łatwa praca. To są osoby początkujące, które zostawiają u Ciebie naprawdę mnóstwo pieniędzy i no ja wiedziałam, że jeżeli mam nią zostać, tą instruktorką, to ja muszę to zrobić dobrze i ja muszę być przede wszystkim na to gotowa mentalnie, a nie być właśnie tą szarą myszką, która nie wie, czego chce, stanie tam na środku i kim ja jestem? Nie jestem mentorem, a ja chciałam być właśnie mentorem, wobec czego, no tak jak mówię, ten drugi kamp to była po prostu ta chwila sprawdzenia tego, czy ja faktycznie tą przemianę dokończyłam i czy ja jestem z niej usatysfakcjonowana. No i tak, los chciał, bo ja się śmieję, że całym moim 2024 rządził los, który mi co miesiąc zrzucał coś nowego. Nie bez powodu był okrzykniętym rokiem karmy, bo faktycznie ta karma zarówno dobra, jak i zła do mnie wróciła w zeszłym roku. No i co? I w tym kwietniu po kampie chyba nawet szczerze powiedziawszy, to było równy rok temu. Jakoś tak to było, nie? Tak, Wydaje mi się, że równy rok temu spotkałam się z osobami odpowiedzialnymi za Akademię Elarto i dostałam propozycję bycia szkoleniowcem w ich centrum. No to jest mega wyróżnienie, bo wiesz, tych osób współpracujących z LR to jest mnóstwo, z tego co obserwuję, no a jednak zostałaś wybrana jedna tam wśród kilku z setek. Tak, to był taki Setek. moment, kiedy ja poczułam, że to moje zaangażowanie we wszystko tak trochę do mnie wraca, dlatego mówię, że rok karmy, bo ja czułam, że zarówno te wszystkie dobre rzeczy, które w życiu zrobiłam i ta ciężka praca, którą na wszystko poświęciłam, ona tak po prostu dawała swoje owoce ten cały zeszły rok, więc ja byłam bardzo wzruszona tą propozycją, ale ja ją odrzuciłam w sekundę. Mówię nie. Dlaczego? Nie. To był ten strach i ten stres właśnie, czy ja podołam. Ja nie chciałam po prostu, żeby którakolwiek z dziewczyn, które przyszły do mnie na szkolenie, odczuły, że ja sama się w tym czuję źle. Ja chciałam im dać takie poczucie, że nie, ja tu jestem i ja was poprowadzę, bo ja jestem na to gotowa. Ja już siebie przez to przeprowadziłam i teraz mogę unieść ciężar przeniesienia was, bo to naprawdę nie jest wcale takie łatwe. Nie, to nie jest tak jak w Nie, szkole, nie? To jest... Absolutnie nie, więc ja nie wiedziałam, czy moje barki to udźwigną. Chciałam, żeby to była decyzja podjęta na spokojnie, więc wszystko sobie to przemyślałam. No nie ukrywam, że z każdej strony też były namowy. No tak, na nie, pewno. Zuzka, przestań, ale szczerze powiedziawszy, zgodziłam się w zasadzie tylko dlatego, że moje ukochane Elarto, cudowna firma, z którą już współpracuję prawie 4 lata, otworzyła mi łatwą drogę wejścia i wyjścia. Na zasadzie, słuchaj, spróbuj, co ci szkodzi. Jak nie wyjdzie, to trudno, Nie będziesz w tym jesteś samym tutaj momencie, totalnie nie? zobowiązana do czegokolwiek. Dajemy ci taką możliwość, spróbuj sobie. Nie będziesz chciała, dasz nam znać, okej, nie będziemy się To obrażać. też fajnie z ich strony, Tak, nie? Że tak ja dali wtedy ci sobie tak taki luz. pomyślałam, kurczę, faktycznie, nie mam nic do stracenia, mogę coś ewentualnie zyskać. Tak. Nową, piękną przygodę, I nową, też fajną wyjąć rolę. doświadczenia nowe, nie? Dokładnie, więc stwierdziłam w zasadzie, jeżeli nie ma Idę tutaj to. żadnych kar, let's go! Let's go. No i tak się to wszystko zaczęło, I powolutku. tak do dzisiaj trwa. I tak do dzisiaj trwa, już teraz
dosyć prężnie, bo początki były trudne, powolne, mozolne i cały czas tylko musiałam z tyłu głowy mieć to, że okej, nie od razu zbudowano. No tak, Jedna tak. kursantka czy 2 kursantki w pierwszym miesiącu wypuszczenia szkoleń, to jest okej. Tak, tak. Zawsze mam z tyłu głowy w takich momentach, kiedy czuję taką presję narzuconą na siebie, że nie, ja muszę mieć tych kursantek full, codziennie, pełne grupy. Tak. Zawsze mam z tyłu głowy moją koleżankę serdeczną, paznokciową również, która kiedyś mi powiedziała: słuchaj Zuza, ja w pierwszych 4 miesiącach, kiedy ogłosiłam, że zaczęłam szkolić, to nie miałam nikogo chętnego na szkolenie. I ta Najczęściej sama tak to dziewczyna wygląda. teraz wyprzedaje Mhm. wszystko na kolejne pół roku. Na ile tych kursantek teraz jest miesięcznie? Tak plus minus? Myślę, że około 6-8. Super. Staram się tak raz w tygodniu, ale nie ukrywam, że stawiam też na szkolenia indywidualne, bo chciałabym się najpierw obyć z tym, jak poświęcić uwagę w 100% jednej osobie, zanim przejdę do większych grup, bo sama byłam taką kursantką, która nieraz była zbywana na szkoleniu. Nie No. chciałabym dać tego poczucia komukolwiek innemu. Każde z tych szkoleń jest zrobione troszeczkę na wzór mojego wymarzonego, takiego, w którym ja sama chciałabym brać udział. Może to nie jest do końca słuszne, że mam tylko jeden profil kursanta, Nie, ale nie po uważam, że to jest złe. po prostu patrzę na to przez pryzmat tego, co mnie zachwycało w szkoleniach, Mhm. czego mi też trochę brakowało w innych szkoleniach i tworzę taką swoją idealną wizję. Wiesz, ja w ogóle wychodzę z takiego założenia, że szkolenia grupowe na zasadzie 3-4 osoby to już są szkolenia dla osób, które wiedzą już co robią i po prostu Przede wszystkim. i szlifują Tak, technikę. dla Bo jak praktykujących. osoba, która przychodzi, no to ja uważam, że 1-2 osoby to jest maks w ogóle, żeby, Tak. żeby się na tych osobach skupić. Nie do końca rozumiem na przykład szkolenia, gdzie jest, nie wiem, 8-10 osób. Mhm. Jakby nie jestem w stanie ogarnąć tego, że jedna osoba jest w stanie poświęcić uwagę wszystkim, tak żeby wszyscy Dla byli mnie to w tym zadowoleni. momencie logistycznie w ogóle Nie. jest niemożliwe. Co innego Niemożliwe. warsztaty, to Tak, okej, to tak tak, można gdzieś tam tak, trochę przełamać, tak. ale nie, też Szkolenia właśnie... techniczne, oczywiście jeżeli są jakieś instruktorki, które prowadzą je w takim formacie, szacun dla Was, No tak, natomiast ja nie. Największa moja grupa liczyła 3 osoby, były to zaawansowane praktykujące stylistki, które chciały po prostu doszlifować swoje umiejętności. Udało mi się, Mhm. ale wracając do domu po tych 8 godzinach, ja nie wiedziałam, jak się nazywam. To się tak wydaje, że ja sobie przychodzę, siadam, patrzę, pokazuję pazurki i wracam do domu. To jest tak nieziemsko wykańczająca umysłowo praca, że ja w życiu nie byłam po 12 godzinach klepania paznokci w salonie klientkom tak zmęczona, jak po 6-8 godzinach szkolenia. Bierze. Bo mózg paruje, Tak. oczy dookoła głowy. Patrzysz cały czas tak, tu, a ta już woła, a ta już musisz iść. I to wszystko po prostu wymaga takiego skupienia, takiej koordynacji ciała z umysłem, że naprawdę początki były takie, że ja wracałam do domu o na przykład 17 i ja spałam do rana, po No. prostu, do następnego dnia do rana. Też mi się wydaje, że tak jak ja sobie planowałam gdzieś tam swoje szkolenia, żeby robić jednak więcej tych przerw. Tak. Czyli żeby za te 2 godziny mieć takie 15, Tak. nawet 20 minut, żeby wyjść, przewietrzyć głowę, napić się, zjeść spokojnie, poddychać, jakby nawet zamknąć oczy, bo jednak światło też męczy. Bardzo. I żeby tą głowę wyłączyć, nawet nie mhm. żeby siedzieć na telefonie, ale żeby po Tak. prostu, wiesz, tak, No my wychodzimy na dwór zawsze z dziewczynami. no, wyjść Dzielę na papierosa, sobie- jak ktoś pali, nie? Wiesz, o co chodzi. Dzielimy sobie na segmenty i zawsze mam pierwszym segmentem w każdym szkoleniu jest opracowanie naturalnego paznokcia, tam zdjęcie masy i to wszystko do momentu zmatowienia płytki. 15 minut przerwy. Potem mamy cały segment z manikirem, najpierw pokazuję, potem robimy. Przerwa. Tak. Potem mamy dopiero segment z aplikacji produktu, który akurat jest dedykowany w tym konkretnym szkoleniu i znowu przerwa, a już wtedy taka fest na obiad Na na obiad, przykład, no. nie? Taka bardziej Żeby półgodzinna. z taką siłą po najedzeniu po Tak, prostu usiąść do tego także piłowania. ja no. w ogóle, ja prowadzę slow life, slow work life, wolę zrobić to dłużej, poświęcić na to więcej czasu, ale nie zajechać się zwyczajnie. Nawet wiesz, nawet w szkole, nie? Masz Tak. lekcję 45 minut i masz zawsze przerwę, nie? Tak Dokładnie, naprawdę co chwilę, dokładnie. bo jednak... No mózg nie jest w ludzki, stanie słyszałam, tego. że jest się w stanie skupić w ogóle ile? Ania wczoraj to 20 minut chyba postawała, wróciła. tak, że 20 minut, no. No. Ale ja wiem, bo na Jest to przykład ciekawe. ja słucham teorii, to mnie to też nudzi. W No. sensie ja się wyłączam. Tak, tak. Więc jak nawet tak. oglądam szkolenia online o teorii, to ja muszę tak pół godziny przerwa, Mhm. pół godziny przerwa, No dokładnie, bo... dokładnie, za dużo, dokładnie. nie? Tak, bo Tak. to się da faktycznie wykończyć. Zuzia, czy powstanie jakiś produkt w kolaboracji z Elarto? Elarto
Zuziowe pazury? I wish. Tak? Bardzo bym A gdyby chciała. tak miało być, to co by to było? Ja już się śmiałam, to mogę mówić o tym głośno, dlatego że to często na live'ach, które są właśnie prowadzone w Elarto, o tym rozmawiamy. I ja już nieraz tam mówiłam, że słuchajcie, ja potrzebuję kolekcja Zuziowe pazury. I to nawet nie muszą być nowe produkty. To może być po prostu pudełko No. stworzone z moimi ulubieńcami z Elarto. I ja to widzę w takim pięknym, szałwiowym boksie z Jak jakimś moje właśnie napisem, moim logo X Elarto, No. a tam w środku jest tak, żel Shape Control, kolor 767, O. mój ulubiony zestaw frezów by Zuziowe pazury. Myślę, że to jest bardziej realne Okej. i jeżeli ładnie poprosimy Elarto w komentarzach, Prosimy to, Elarto. to może się w końcu zgodzą. No oby, Nie, to oby. wiadomo, wymaga to po prostu, to nie jest takie hop-siup No stworzyć nie, coś no nie, takiego. oczywiście, że nie. Wiemy, to wymaga czasu, logistyki, przestrzeni i wszystkiego. No ale jakbym miała stworzyć swój taki wymarzony produkt, bardzo bym chciała, to byłaby to kolekcja żeli z drobinką. Okej, ale takich żeli w słoiczku czy w butelce? W słoiczku, W słoiczku. rzadkich, średnio twardych, No. z 3 różnymi drobinkami. Kto mnie zna, kto mnie obserwuje, ja jestem człowiek drobinka. Ja jestem człowiek Ja żel też. z drobinka, ale tak jest zawsze. To No. się nigdy nie zmienia. Wobec czego, jakbym ja miała wypuścić swój jeden produkt, to czuję się w obowiązku No. wypuszczenia dla Was, moje kochane, żelu z perfekcyjną drobinką. Sama jestem teraz w poszukiwaniu takiej, dlatego na każdych paznokciach mam troszeczkę co innego, Okej. bo poszukuję idealnej drobinki na mój weselny, ślubny mani. No właśnie, a będzie tylko żel z drobinką, czy będzie French? Będzie żel z drobinką. Tylko? French to nie jestem ja. Znaczy Nie? kocham A Frencha, Jezu, ja ale kocham Frencha. kocham Frencha, kocham robić, ale nie noszę. Jezu, ja kocham robić, kocham. Dla mnie mogła cała Polska nosić, jakby Znaczy, dla mnie kolory mogłyby nie istnieć, Dla mnie nie? też, Jakby- tylko no ja mam taki owal, więc tak lipnie Ej, to wygląda. Nie, o French na owalu jest okej. Jak Znaczy- są długie, ładne paznokcie, to jest Tak, okej. ale moje to ani długie, ani ładne. Tylko owalne. Dobra. Zuzia, a powiedz mi, no bo tak, szkolisz, Mhm. są osoby, które, wiesz, no jakby czekają długo, odkładają sobie pieniążki na to, żeby przyjechać właśnie Mhm. do Zuziowych pozorów się wyszkolić. No ale teraz w drugą stronę. Ty też się jeszcze szkolisz, tak? Tak, oczywiście. Uważasz, że instruktorzy powinni się szkolić? Uważam, że tak. Mało tego, ja mam jeszcze jedną kontrowersyjną opinię na temat instruktorów. Ja Dawaj. uważam, że instruktorzy powinni też pracować w zawodzie. To też się zgadzam. Tak, to też się muszę zgodzić. Wiecie, no. ja nigdy nie chciałabym być taką instruktorką, która siada do paznokcia pokazowego i nie wie, co ma zrobić. Tak, że dla- gubisz ten flow, nie? Tak, No. dlatego dla mnie to zawsze, no mam nadzieję, oczywiście nie chcę tutaj żadnych obietnic składać, bo pewnie za 10 lat sobie odpalę ten filmik i powiem ale dla mnie na ten moment to jest takie 80-20. 80% chciałabym szkolić, ale 20% mimo wszystko praktykować z modelkami, z ciężkimi przypadkami, zapraszać takie panie do siebie, które mają trudne paznokcie, trudne skórki, żeby zostać w tej praktyce, bo jaki ze mnie autorytet, jeżeli są rzeczy, których ja sama nie potrafię Zgadzam zrobić. się. Więc na pewno chciałabym zostać w tej praktyce. Czy jest ktoś na Twojej bucket list, do To- kogo chciałabyś pojechać na szkolenie? Aha. Tak i nie. Tak, dlatego że były takie osoby, ale nie, dlatego że już udało mi się wszystko Okej, dobra. na ten moment spełnić, bo wczoraj właśnie wykupiłam szkolenie cienkie i trwałe, Cienkie i Anastazja Szwajkiwska. Tak. Także jestem mega podekscytowana tym szkoleniem. Dużo osób właśnie się mnie pytało. online, nie? Tak, dużo osób się mnie pytało właśnie, co mnie tak skłoniło i po co ja w zasadzie kupiłam te szkolenie i ja też jakby się zastanawiam zawsze, czy warto, po co i tak dalej, ale z drugiej strony jestem bardzo dociekliwą osobą, a no, pani Anastazja ma na ten moment no, renomę świetną i wiele stylistek i instruktorek korzysta z jej szkoleń, wobec czego ja stwierdziłam, to może być kobieta, która nauczy mnie czegoś, czego jeszcze nie wiem. Tak. z A tak każdego naprawdę szkolenia tak można Ja wyjąć nie coś. wiem, że czegoś nie wiem, póki tego nie wiem. Tak, Jak no. masło maślane, ale no... Nie dowiesz się, czy nie Dokładnie, wiesz, nie dowiem się, czy nie wiem, póki nie spróbuję. Fakt jest taki, że teraz już będąc na tym etapie swojej kariery i no, po prostu będąc osobą zaawansowaną w stylizacji paznokci, bardziej skupiam się na jakości szkoleń i bardziej filtruję te wszystkie szkolenia, bo był taki moment, gdzie chodziłam, tak jak mówię, na jedno szkolenie w miesiącu przez cały rok. Teraz wolę wybrać się na jedno, droższe, ale takie, które
faktycznie przyda się w moim Mhm. dalszym rozwoju. No i dlatego też mój drugi wymarzony projekt i szkolenie, które uda mi się zrealizować w tym roku dla samej siebie i dla swojego rozwoju, to jest projekt instruktorski. Wow. Bo ja, co prawda, moją przygodę instruktorską zaczęłam po prostu w oparciu o własne doświadczenia, o własną wizję i o własną wiedzę. Oczywiście było kilka osób, które było na tyle miłe, że mi pomogły. Natomiast trochę było to takie, dobra, pożyjemy, zobaczymy, nauczymy się na własnych błędach. Okej. A jednak mimo wszystko chciałabym to doprowadzić do porządku, tak, żeby świadczyć jak najlepsze usługi dla moich kursantek. Więc od maja zaczynam moją przygodę w zasadzie tu w Opolu O. z dwoma też świetnymi kobietami w branży, z którymi miałam już do czynienia, bo z Karlą prowadziłyśmy razem już webinar. Tak, no. U Karoli szkoliłam się już też wiele razy, więc czekam na to, co ta przygoda przyniesie i jakie pomysły wtedy wpadną mi do głowy. No Bo na to pewno duży będzie projekt, nie? Ile czasu będzie trwał? 5 albo 6 miesięcy, Super. coś takiego. Musisz sobie stały abonament na pociąg wykupić. Żebyś wiedziała. Opole, I na Gliwice. hotel. I na hotel. Tak jest. Super, no to taki krok milowy trochę, nie? Myślę, że tak. Zdecydowanie będzie to moje najdroższe szkolenie, No. ale myślę, że takie, które będzie najbardziej przydatne i wartościowe. No tak, bo warto wspomnieć, że na takich szkoleniach instruktorskich nie uczysz się, jak robić paznokcie, Nie, bo ty, nie. biorąc się za rolę instruktora, ty masz już wiedzieć, jak to No ja robić. z założenia wychodzę, że osoby udające się na szkołę instruktorską właśnie wiedzą, już potrafią. Tak. Ja to, może inaczej, ja na takie kursy instruktorskie patrzę przez pryzmat takich studiów pedagogicznych. Trochę tak, no. Ja to trochę tak odbieram i chciałam właśnie, dlatego tak długo wstrzymywałam się z tą decyzją pójścia na projekt instruktorski, bo szczerze, po prostu nie było takiego, na który chciałabym pójść, do ja momentu, miałam aż nie podobnie. pojawił się ten. I stwierdziłam, okej, let's go, to jest to, bo ja bym chciała, żeby ten projekt to była po prostu pedagogika dla stylistek paznokci. No tak, ale też jednocześnie trochę nauka marketingu, biznesu, no bo to też jest istotne w naszej branży. oczywiście. I jeszcze wrócę do tego, co powiedziałaś odnośnie chodzenia na szkolenia jako instruktor, że też się uczysz, że te szkolenia, które sobie teraz tak wybierasz, no tak, wiesz, naprawdę już filtrujesz to, gdzie chcesz iść, to sama wiedza to jest jedno, ale też wyciągasz z tego to, jak ten instruktor przekazuje wiedzę, Dokładnie. jak jest szkolenie zorganizowane. Także ty naprawdę czerpiesz z tego dużo więcej niż taka Dokładnie. dziewczyna, która po prostu Tak. się uczy robić paznokcie, nie? Ja to zauważyłam już w tej właśnie mojej krótkiej przygodzie bycia instruktorką, że zwracam uwagę teraz na zupełnie inne szczegóły. W ogóle przede wszystkim zawsze jak widzę się z moimi kursantkami, pierwsze moje pytanie na szkoleniu, czy to grupowym, czy to indywidualnym, pytam się, jaki jest cel Twojego szkolenia. I trochę już dobieram te programy wszystkie indywidualnie, bo widzę i wyłapuję gdzieś tam te problemy i sama po prostu podchodzę do tego zupełnie inaczej. I też widzę, jak szkole na przykład instruktorki, bo też takie sytuacje już u mnie były, że było u mnie kilka instruktorek, też widzę, że one mają zupełnie inne potrzeby na tych szkoleniach. pewno, Dlatego na te pewno. wszystkie informacje się teraz bardzo filtrują, pojawiają się po prostu nagminnie i to zmienia całkowicie mój punkt widzenia na naprawdę wiele spraw. No tak, no bo nie da się tak jakby prowadzić szkolenia tego samego dla różnych osób, które są na różnym Absolutnie. poziomie. Tak, tak. Nie tylko umiejętnościowym, ale też mentalnym, nie? Tak, dokładnie. No właśnie, ale tak jak na przykład masz dziewczyny, to mówimy teraz to o takich dziewczynach, które po prostu siedzą i robią paznokcie, nie szkolą. Co się najczęściej powtarza? Jakby z czym się dziewczyny zmagają najbardziej? Jaki jest taki Ja problem? uważam, 1, 2, 3, tak. kilka problemów takich, wiesz. Ja teraz, Że się powtarzają. możesz się tego nie spodziewać, ale ja uważam, że 90% tych dziewczyn zmaga się po prostu z brakiem pewności siebie. Ja nie uważam, że to są problemy techniczne. Ale pewności siebie czy asertywności? Tego i tego. Tego i tego. Ale uważam, że większość stylistek, która odbyła u mnie szkolenia, to nie były dziewczyny, które miały jakieś gigantyczne braki techniczne. To były kobiety, które potrzebowały po prostu doszlifować i usystematyzować swoją wiedzę. Tam nie było błędów karygodnych, tam nie było braku świadomości pracy. Tam był brak pewności siebie i asertywności. I to jest coś, co szokuje mnie najbardziej na szkoleniach, widząc te wszystkie młode kobiety. I szczerze, to jest właśnie trochę też taka moja misja, żeby być tym mentorem i żeby skupić się na tych szkoleniach nie tylko na tym, że my siedzimy i te paznokcie robimy, ale też na tym całym mentalu po prostu. Tak. I spróbować im po prostu pokazać, że są wartościowe, że powinny być z siebie dumne. Zawsze prowadzę z nimi takie dialogi, mówię, jesteś z siebie dumna dzisiaj?
A no, ale co to za pytanie? No jesteś z siebie dumna dzisiaj, że wybrałaś się na szkolenie, że się rozwijasz, że się doszkalasz. Jesteś z siebie dumna? I widzę po prostu tą konsternację i nagle jest takie, no jestem. No. I to się po prostu tak ciepło na sercu robi, jak te same dziewczyny wracają potem do mnie w DM-ach i piszą mi, że kurde Zuza, otworzyłaś mi oczy na takie sprawy, których w ogóle nie byłam świadoma. I nagle się okazuje, że one robią ładniejsze prace, bo czują, że to, co robią, jest dobre. Bo w końcu poczuły się jak ekspertki, jak profesjonalistki, bo nie dadzą sobie wejść na głowę, Tak. bo wykonują to, co w duszy im gra. Zgodne z nimi pracę, nie? Tak, więc może to właśnie, tak jak mówię, szokować wiele osób, ale ja naprawdę na szkoleniach najbardziej walczę z brakiem pewności siebie. No zastanawiam się, z czego to wynika. Czy to wynika z tego, że one na początku po prostu na przykład nie zrobiły żadnego szkolenia, zaczęły coś tam same swoimi metodami z internetu i po prostu nie wiedzą, czy trafiły na złe szkolenie? Wiesz co, ja Ci powiem może na swoim przykładzie, czy to było złe szkolenie? Nie, nie uważam, że nie. Ja myślę, że my jesteśmy same sobie wrogami po prostu na pewnym etapie i troszeczkę tutaj jest mylone pojęcie ambicji z takim chorobliwym dążeniem do celu, który w zasadzie nie jest zdefiniowany. To jest taka pułapka, taki wyścig szczurów i takie biegnięcie po coś i w zasadzie po co to jest, tak? Ja też w takim momencie mojego życia utknęłam i to tak naprawdę była wina niczyja oprócz mojej. Pracowałam po 12 godzin dziennie. Kto mi kazał? No nikt. No nikt. Robiłam wzorki. Kto mi kazał? No nikt. Nie jeździłam na urlopy. Kto mi zabraniał? Ty No sama sobie nikt. zabraniałaś, nie? I to nie była kwestia tego, że ja byłam w jakiejś klęsce finansowej, że ja nie potrafiłam salonu utrzymać, siebie utrzymać, wręcz przeciwnie. Tylko ja się obudziłam w pewnym momencie i ja mówię, okej, fajnie, mam oszczędności, ale kiedy ja mam je wydać w ogóle? Nie masz czasu. Ja nie mam czasu. Ja nie jem, ja nie piję, ja łażę do tej pracy 24 na dobę. I siedzę jak taka po prostu szara mysz, niezadbana kobieta. No i nie jestem w stanie sobie po prostu spojrzeć w lustro. I wiem, że to ja jestem tym wrogiem i wiem, że to ja siebie w to wpędziłam. I to właśnie kamp to zmienił, Tak, nie? to kamp to zmienił. Ale ja widzę teraz w moich kursantkach dokładnie to samo. Dokładnie to samo, także... No ja myślę, że takim największym wrogiem tego jest, znaczy wrogiem, napędzaczem jest Tak. po prostu to, że jak zaczynamy w branży u nas, no to chcemy zaspokoić wszystkie klientki, a przede wszystkim no chcemy pieniędzy, tak? No bo Dokładnie. po to robimy. Dokładnie. Więc też to trochę rozumiem, każda z nas przez to przeszła Tak. i uważam, że każda musi przez to przejść. No, Trochę. zgadzam się z tym. To wydaje mi się, że to jest taki universal experience, który kształtuje ciebie jako osobę i uzmysławia ci, że to jest właśnie to, czego chcesz i czego potrzebujesz. Choć przeczytałam kiedyś taką książkę od pewnej psycholożki, że nie powinno się mówić, że co cię nie zabiło, to cię wzmocni. Ale no ja nie ukrywam, że to, co mnie nie zabiło, to mnie wzmocniło, no. Tak, tak. I, Natomiast I ja z perspektywy czasu doceniam ten czas, kiedy ja miałam taki mętlik w tej głowie. I ja widzę teraz, jak te dziewczyny po miesiącu, 2, 3 piszą do mnie, że wiesz co, jest lepiej. no, Zaczęłam na jogę chodzić, zaczęłam chodzić, biegać i wiesz co, i powiem Ci, wywaliłam tą klientkę, która była dla mnie za każdym razem niemiła na wizycie i przekładała ją za każdym razem. Wow, jestem z Ciebie dumna. One po prostu potrzebują tego usłyszeć. Mam wrażenie, że jest wielu dalej instruktorów i to też jest okej, bo wiadomo, w każdej branży potrzebny jest inny profil instruktora. Nie każda dziewczyna też chce przychodzić na szkolenie i słuchać, wiesz co kochana, ale będzie lepiej, będzie super, dawaj, masz siłę. Nie, nie każdy chce tego słuchać, tak, umówmy się. niektórzy są tak, wiesz, Tak, niektórzy prosto, chcą samo konkret, mięcho, no. pokaż mi jak się ten żel nakłada i ja stąd idę nara. Także ja też trochę zawsze się śmieję, że ty przyciągasz taką energię, jaką dajesz, więc może do Tak, mnie po tak, prostu na pewno dlatego też tak takie jest. młode dziewczyny, które potrzebują troszeczkę jakiegoś drogi trafiają. Widzę, że dalej jest mnóstwo instruktorów, którzy skupiają się wyłącznie na tych walorach technicznych. Szkolenie jest 9-16 i od 9 do 16 rozmawiamy tylko na przykład o przedłużeniu żalowym. I to jest okej, bo tacy instruktorzy też są potrzebni. Ale to są też takie miejsca, gdzie ta kursantka właśnie, która potrzebuje tą drogę odnaleźć i siebie odnaleźć, nie usłyszy, jesteś z siebie dumna dzisiaj, powiedz mi, jaki jest twój cel.
czego chcesz od życia, jak widzisz siebie za 5-10 lat. A Mhm. ja jestem strasznie taka self-care'owa, też w życiu wiele przeszłam. Taka mozzarelka, nie? Tak, No. też wiele gdzieś tam pomocy potrzebowałam i ja jestem wodnikiem, ja mam misję. I to jest moja misja. Tak, żeby tak głaskać po ramieniu. Może nie głaskać po ramieniu, bo dziewczyny to wiedzą, że ja też jestem terror chodzący, Tak? jak trzeba. Tak, bardzo. Ale po prostu wyłożyć kawę na ławę i powiedzieć prawdę. Mhm. Bardziej w takim sensie. Albo zmusić do tego, żebyś spojrzała w głąb siebie, albo tą prawdę ci po prostu powiedzieć, Okej. jaka by ona nie była. Zuzia, ja sobie teraz przeczytam to pytanie, ponieważ nie zapamiętam go, bo jest długie, ale jakby chciałabym, żeby to miało Okej. sens. Gdybyś teraz zaczynała od zera, mając Mhm. wiedzę i doświadczenie, które masz, jak podeszłabyś do biznesu, grafiku pracy, relacji z klientkami i stawiania na swój styl prac, bez łamania się na wykonywanie rzeczy, których nie lubisz? Okej, bardzo długie pytanie, nawet jego nie zapamiętałam. Gdybym zaczynała teraz, mając te doświadczenie, które Tak mam. ogólnie, no. Granice, po prostu bym Mhm. postawiła granice. Nieruchomy grafik pracy. Czyli stałe godziny? Stałe godziny i koniec, kropka. I tutaj nie chodzi mi o to, że 8-16 codziennie, ale po prostu, nie wiem, poniedziałek 8-16, wtorek 9-17 i tak dalej, i tak Jeden dalej. dzień, 12-20, Tak. nie? I tam. Po prostu stałe godziny Mhm. pracy. Od samego początku telefon i profil służbowy. Tak. Żadnego podawania Facebooków, Messengerów, prywatnych telefonów, bo to się źle kończy. Mhm. I tego jest bardzo ciężko oduczyć klientki, Tak. zwłaszcza klientki koleżanki. Co za tym idzie? Kolejny punkt. No, w salonie jesteśmy pani. No może tak, tylko teraz niekoniecznie pytanie, i czy nie to zawsze, zawsze nie. się da tego uniknąć? Nie da się. Nie da się zawsze Nie tego da się. uniknąć, Ale ale to jest też piękne na swój tak, sposób. tak. Że poznajemy to jest piękne, bo ja koleżanki. sama zaprzyjaźniłam się z 2 moimi klientkami, Jezu, ja które też. poznałam No, przy moim dobre fotelu dusze. paznokciowym. no. Natomiast zdecydowanie większej ilości osób pozwoliłam wejść sobie na głowę. Mhm. Pozwoliłam się poczuć jako Zuzia, która jest kumpelą i zaczęłam być Zuzią, która ale to dla mnie, wciśniesz mnie jutro, nie? Mhm. No, nie znam cię. Ty tylko do mnie chodzisz na paznokcie, ja cię nie znam nawet. No bo właśnie też musimy pamiętać o tym, że finalnie na koniec dnia my robimy tylko paznokcie, nie? Ja wiadomo, że my tam mamy do tego większy mental i tam gdzieś podchodzimy Tak. do tego inaczej i to jest też okej. Ale Ale the dla end tych of the day wszystkich osób my robimy naprawdę paznokcie, to są nie? tylko paznokcie. No i tu też jest spoko, no, Tak. każdy ma Tak, tam swoje podejście, nie? tak. Ale to jest właśnie ważne, bo wydaje mi się, że to jest to, czego te dziewczyny, które są teraz na początku drogi, potrzebują to usłyszeć, tych rad, żeby po prostu stawiać te granice, nie? Czy łatwiej jest postawić ten trudny krok na samym początku, Mhm. niż wychodzić z niego latami, bo to jest dużo bardziej mozolne, dużo dłużej trwa, no i często nie jest też skuteczne w 100%. No nie jest. A wiesz, też jak wykonujemy usługi mani i pedi, to trudno jest mieć ten grafik stały, a potem w sezonie go nagle rozszerzyć, No. bo każda pani, no może nie każda, ale powiedzmy 50% No. klientek chce jeszcze pedi, No, więc to też trzeba dokładnie. brać pod uwagę już na samym początku, czy będziemy tak, się w to pedi bawić, tak. czy nie, Tak. czy jesteśmy w stanie rozszerzyć ten swój grafik na przykład na lato bardziej, no Dokładnie. trzeba to trochę manewrować No. tymczasem, nie? Myślę, że jeszcze ustaliłabym przede wszystkim cennik na samym początku już normalny, bo ja miałam ogromne problemy, żeby go skorygować do takiego, który nie jest śmiesznie tani. To trwało naprawdę latami, bo bawiłam się w jakieś branie za paznokcie 50 zł i tak dalej. No to To wiesz, naprawdę każdy od bardzo tego do zaczynał, niedawna. nie? Także otwierając salon, no ja skupiałam się na tym, że no dobra, ale ja mam oszczędności, to ja nie muszę tak dużo brać za te paznokcie. No, ciężko Jakby- jest potem te ceny Tak, podnieść, nie? także ja uważam, że w ogóle tu jest taki syndrom trochę wolontariusza. I tego syndromu wolontariusza też się jest bardzo ciężko No pozbyć. nie, to ja pani tak. nie płaci, to za Tak, darmo dzisiaj tak. prezent. Znaczy, szczerze, w moim świecie marzeń ja naprawdę chciałabym po prostu, wstaję sobie, dzisiaj mam ochotę zrobić sobie paznokcie 3 klientkom, piszę na Insta, wy wpadajcie, ja mam dzisiaj czas na 3 osoby, one przychodzą, ja robię, ale robię to 3-4 godziny, Tak, takie wymuskane, wypieszczone, wypieszczone, no. piękne i naprawdę wtedy bym mogła nie brać za to kasy, ale życie Musiała być życie takie nie żoną jest. Hollywood, będzie Tak musiała być. jest, musiałabym, może wtedy by mi się udało. No Ale właśnie, patrz, jaka satysfakcja by wtedy była. Ja widzę No. te życie, kiedy paznokcie były moją pasją, a kiedy zmieniły się w pracę. Bo owszem, ja to kocham robić i ja kocham moją pracę, ale to już nie jest moja pasja.
Pasją to było, jak ja miałam 17-18 lat i Tak. robiłam paznokcie przy biurku w domu. I wtedy to była dla mnie największa frajda, a teraz jeżeli to jest, te paznokcie to jest takie kolokwialny chleb, który ja No ale zjem to na tak drugi wygląda dzień. w każdym Tak, życiu, nie? i Wtedy miałeś powiedz mi, szkołę, czy to tak, mogłaś mieć pasję. Czy to no. by nie było piękne, gdybyśmy mogły robić paznokcie Ale za jeszcze darmo? powiem Ci z drugiej strony, że jak ja też miałam okres, że pracowałam po 12, po 14 godzin, od poniedziałku do soboty ogień, nie? Było rypanie. A potem miałam taki moment, że już wiedziałam, że to już jest koniec i zrezygnowałam z sobot, potem zrezygnowałam z piątków. I ja teraz mogę powiedzieć, że moja praca trochę wróciła też do bycia pasją, bo ja sobie pracuję 4 dni w tygodniu, mam po 4 klientki, zdarza się tam 5, Tak. ale rzadko. I ja naprawdę w końcu czuję taki spokój, że ja mam czas, wiesz, na zakupy, na Tak, obiad. ale to jest super. Na to, żeby wiesz, Mhm. nie wiem, sprzątnąć, zrobić Tak. pranie. Nawet zdarza się, Tak. że jestem w salonie na przykład te 10 godzin, bo mam 2 panie, 2 godziny przerwy i kolejne 2 panie. I mi te 2 godziny w ogóle nie przeszkadzają, że ja Mi mam też wolne. nie, ja bo ja też sobie nie. poukładam, Dokładnie. poprzekładam, porobię, coś tamto, pójdę na zakupy w Tak, międzyczasie, wiesz o tak. co chodzi? Ja sobie pójdę na kawkę, mam park Tak. przed salonem i sobie czasami siadam do tego parku. Ja to uwielbiam, te 2 godziny przerwy w ciągu dnia. Ja się czuję lepiej, ja nabieram nowej siły na Tak. te kolejne klientki. Ale siedzenie w rozumiem stałej Cię, to jest pozycji luksus w naszej to pracy, jest że luksus, możemy takie tak. grafiki ustawić. Naprawdę, to jest luksus. I powiem Ci tak, siedzenie w tej samej pozycji, sztuczne światło, moje oczy po tych 8 godzinach to już mają dość, No naprawdę. moja wada po 6 latach w zawodzie No. ma się kiepsko. Więc też trzeba o tym pamiętać, że mając to doświadczenie teraz, wracając do tego pytania, żeby też od samego początku myśleć o sobie. Tak, Żeby zdecydowanie. stawiać siebie jednak na pierwszym miejscu, swoje zdrowie, swój stan, swoje poczucie mentalne, żeby być Tak. usatysfakcjonowanym z tej pracy, a nie po prostu się zajechać. Ale nie? wiesz, Bo nie wydaje o to mi się, że chodzi. problem jest taki, że osobami początkującymi w naszej branży najczęściej są bardzo młode dziewczyny. To Tak. już są teraz 15-latki, 16-latki, 17-latki. Wydaje mi się, że to nie jest jeszcze taki wiek, w którym aż tak masz ukształtowaną tą wartość siebie. No na pewno I nie. nie jesteś w stanie po prostu, wiesz, starszej od siebie osobie, to jest dla ciebie jakiegoś tam rodzaju autorytet i tak dalej, powiedzieć po prostu, wiesz, nie. No. Jest to na pewno po prostu trudniejsze, więc wydaje mi się, że to jest taka geneza, powiedzmy, tych trudności, które dziewczyny młode, początkujące noszą potem ze sobą przez lata. Zuzia, powiedz, teraz jeśli chodzi o internet i nasz świat beauty, no wiedza po prostu leci z nieba, tak? Darmowe webinary, darmowe szkolenia, darmowe e-booki. Jest tego tyle, że będąc na początku drogi, ja tutaj też zaznaczę, że odnoszę się cały czas do tego początku, bo jednak chcemy, żeby te rozmowy nasze tutaj dały ten taki Tak, fajny tak. vibe nowym dziewczynom Komfort. w rynku, ale też pomogły tym, które gdzieś tam są na zakręcie na przykład. Jest tej wiedzy tyle, że można się zgubić. Można się zgubić, bardzo bo przebodźcować. każdy mówi tak naprawdę co innego, nic nie jest czarno-białe, pilniki jednorazowe, niejednorazowe, szczoteczki wyrzucać, sterylizować, co robić? Ja to tak teraz ogólnie mówię ogólnikowo, ale jakby co zrobić, żeby nie zwariować? Bo na przykład moją radą tutaj byłoby znaleźć właśnie osoby w internecie, na Instagramie głównie, które dzielą nasz vibe i jakby Takiego mentora, po takiego prostu. mentora. A rzeczy, które są niejasne, typu właśnie mówię tutaj typowo o tej teorii jakiejś tam chemii i tak dalej, tak. już na własny rachunek gdzieś tam sobie Testować. analizować, testować, Tak. szukać osób, które się w tym specjalizują, na przykład tak jak ja, nie wiedząc za bardzo, co w końcu zrobić z tymi narzędziami, sterylizować, w jaki sposób, jakie testy, nie testy, bo sanepid ci nic nie powie. Poszłam sobie na szkolenie do technika sterylizacji medycznej. Super. To jest osoba, która mi od A do Z powiedziała, jak ja mam to robić, jak to ma Tak, wyglądać. jest ekspertem w tej Jest dziedzinie. ekspertem w tej dziedzinie, mimo tego, że jest to dziewczyna, która gdzieś tam też kiedyś robiła paznokcie, ale nie jest do końca w moim vibe'ie takim tak. mentalnym. Tak. Ale no to jest ekspert w tej dziedzinie, ja sobie to poszłam, załatwiłam i właśnie jak według Ciebie właśnie nie zwariować w tym natłoku wiedzy, że jedni mówią rób tak, inni mówią rób tak. Znaczy ja zgadzam się na pewno z Twoją radą i to też jest taka rada, której ja bym udzieliła, ale druga sprawa jest też taka, naprawdę filtrujcie treści, które oglądacie. Ja odobserwowałam naprawdę z dobre 1000 osób Jezu, ja u też siebie. w tym roku, naprawdę. Tak, O. bo mnie to przebodźcowuje. Ja kiedyś jeszcze parę lat temu, jak wchodziłam na Instagrama, to ja widziałam faktycznie inspirację na paznokcie. Ja teraz nie widzę paznokci na Instagramie, ja widzę tylko szkolenia, ja widzę tylko nie rób tego, rób tak, Tak. nie to, tylko to, zrób to, musisz to mieć, biegnij po to. Sorry, ale ja wchodzę i wychodzę. W związku z czym moja rada brzmi tak, jeżeli
są jakieś takie kwestie, które Cię niepokoją, nad którymi się zastanawiasz, odobserwuj to po prostu. Tak. Nie śledź tego. Jaka była przecież teraz jazda z tymi odpadami niebezpiecznymi. Tak, na początku roku nie Boże, będzie, nie będzie. I w ogóle sianie fermentu, paniki, po jednym dniu już milion szkoleń z tego było, a Tak. wystarczyło po prostu poczekać, uspokoić się i spokojnie Mhm. po prostu czekać na informacje od góry. Tak, I finalnie okazało wyszło, się, że w sumie to nie ma co gówno burza panikować. była po prostu. I ja na przykład byłam w tamtym czasie na takiej grupie, gdzie wszystkie dziewczyny, o Jezu, o Jezu, o Jezu, o Jezu. Mhm. Wyciszyłam tą grupę po prostu. No, Odcinam się od negatywnej energii. najlepiej. Zawsze. Negatywna nie znaczy tylko taka, która jest zła, niepoprawna, niesłuszna, tylko taka, która w jakiś sposób mnie wprawia w takie poczucie Niepokój. zdenerwowania, Mhm. niepokoju. Więc powiem tak, jeżeli te wątpliwości wynikają z zwykłej, czystej ciekawości, czy faktycznie tak robić, czy nie, tak jak Ty powiedziałaś, zapytaj się osoby, której ufasz, Tak. swojej, nie wiem, dobrej koleżanki z branży, swojej instruktorki, a jeżeli to są treści, które oglądasz i czujesz już od razu niepokój i się zastanawiasz, o Jezu, czy ja muszę, czy ja ten, czy ja to, Mhm. olej, po prostu olej i ufaj sobie. Ja też zawsze mówię kursantkom, że często jak zadajesz sobie pytanie podczas robienia paznokci, czy warto ten etap wykonać, czy nie, to nie warto. Jak Mhm. musisz sobie zadać te pytanie w ogóle, to często to znaczy, że nie warto. I po prostu mówię, ufajcie dziewczyny temu, co wy uważacie i nie zmieniajcie swojego zdania na podstawie każdego 15-sekundowego filmiku. Tak, tak, to, no bo właśnie ja na przykład bardzo lubię filmiki takie krok po kroku, albo jak ktoś wykonuje Tak. stylizację, ale też trzeba wiedzieć, co z nich wyciągnąć Dokładnie. i też to filtrować, bo nawet ja u siebie zauważyłam, jak wrzucałam filmiki właśnie takie, wiesz, że robię tam klatka po klatce, Mhm. i na przykład na jednym filmiku polerowałam skórki na oliwkę, na innym nie. I też dziewczyna mnie zapytała, to jaka metoda jest dobra? Ja mówię obie. No To dokładnie, jest taka, wszystko w która tobie zależności- się sprawdzi. Tak, bo jest pani, która po pierwszym szlifowaniu na sucho ma piękny błysk skóry, Dokładnie, bo taką ma, a dokładnie. jest taka, która tej oliwki potrzebuje. Dlatego, no mówię, tak jak mówiłam, nic nie jest Tak, czarno-białe. Dokładnie. I ja to samo tłumaczę kursantkom na szkoleniach. Ona, no bo ja muszę, bo ja jeszcze nie robiłam tak jak ty, ale w sumie mi się podoba. Ja mówię, no to dobrze, To rób. ale mówię, Testuj. moja technika, którą stosuję teraz, to jest zlepek, nie wiem, z 4-5 różnych po prostu, które Mhm. poznałam na swojej Mhm. drodze. Tak. Prawda jest taka, że w obecnych czasach ciężko jest wymyśleć coś autorskiego. No tak. To już po prostu ta branża ma tyle lat, że to wszystko to już po prostu przechodzi, jest troszeczkę przefiltrowane i Mhm. jest, powiedzmy, unowocześnione, udoskonalone, tak? Wydaje mi się, że jedyne autorskie, co możesz zrobić, to na przykład jak masz daną rzecz, to możesz w swój własny sposób do niej dojść. Tak, To dokładnie. jest autorskie tak, wtedy. Tak. Jakby wiesz, nie wymyślisz już nic nowego, bo Tak. już nie wiem, czy się da coś No. wymyślić. O, pewnie ale- się da. Jeszcze się A, zaskoczymy. Chciałabym być zaskoczona, ale jakby sposób dojścia do danego Dokładnie. efektu, dokładnie. etapu może być twój Dokładnie. autorski jak najbardziej. Czyli w zasadzie technika, z której ja korzystam, jest moja, Twoją. bo ja ją tak sformułowałam i tak ją Mhm. ułożyłam krok po kroku. Ale rozkładając to na czynniki pierwsze, to na przykład pierwszy ruch, którego używam, poznałam u instruktorki X, drugi Tak. poznałam u instruktorki Y, trzeci zobaczyłam u mojej koleżanki, jak robiła mi paznokcie i to wszystko Mhm. to po prostu, z czego korzystam ja, to jest zlepek innych i ja tego co się najlepiej samego, sprawdziło. tak, i ja tego samego oczekuję od moich kursantek, że one nie będą ślepo po moim szkoleniu robiły wszystkiego krok w krok, bo pani instruktorka tak powiedziała na szkoleniu, to tak Mhm. muszę robić, tylko żeby się zastanowiły, który krok robią po co i czy jest on przydatny w ich technice Mhm, i w, tak. w ich pracy. Więc ja absolutnie nigdy się nie złoszczę, jak ktoś po prostu nie korzysta z moich kroków, tipów i tak dalej, bo jeżeli nie są potrzebne, to po co? Ja Ci nawet powiem, że ostatnio byłam na szkoleniu takim typowo technicznym, nie do końca z metody, którą Mhm. ja w salonie stosuję, bo to była takie szkolenie z takiej turbo teraz modnej korekty, że Takiej masz takie, hardkorowej, no. hardkorowe proste, ale poszłam tam typowo pod względem technicznym Mhm. i to, co mi się bardzo podobało, Mhm. to że tam to szkolenie było, to był taki trochę, jeszcze się z tym nie spotkałam, szkolenie było skupione tylko na tej korekcie, a jeśli chodzi o wykonanie na przykład skórek, Mhm. no to miałam wykonany paznokieć pokazowy, ale ogólnie skórki miałam zrobić po swojemu. No, to fajnie. Mega, bo Tak. jakby nie marnowałyśmy czasu na to, Tak. że ja testowała tą nową metodę, bo ja już nie jestem na takim etapie, że ja potrzebuję tego, Ty nie? masz swoją i jakby wiesz, Tak. że jesteś w niej ugruntowana Tak, i ewentualnie sama będziesz w niej Ja coś tam poszłam zmieniać. nauczyć się tylko tej korekty, czyli jakby same mięso. Tak, rozumiem. I dzięki temu oszczędzić przynajmniej, myślę, z godzinę, jak nie No, na minimum, Tak, na pokazanie, tak. na wytłumaczenie, na To wszystko było w i ogóle tak mega dalej. ciekawe. Pierwszy raz się z tym spotkałam, ale faktycznie ma to No, ma duży to sens, ma to sens, jak duży najbardziej. No. Zuzu,
Modny content. O, lecimy. O! Instagram, piękne zdjęcia, spójny feed. Wiesz, jakby wszystko musi do siebie pasować. No wiem. Można ześwirować, nie? No, ja jestem więźniem tego. Jesteś? Przyznaję się bez bicia. Ale to wynika chyba z tego, że właśnie tak długo szukałam siebie. No ale I powiedz, jak w ile koń- czasu, jak No. robisz stylizację, nie? Ile czasu zajmuje Ci zrobienie zdjęcia? A nie, stylizacji? 5 minut. A to mi Max. też, to spoko. Ja już mam po prostu 2 wyczajone pozy, które działają Ci pasują. zawsze. Mhm. I jeżeli mam mało czasu, pyk, pyk, dziękuję, do widzenia. Mhm. Jak mam więcej, No to. to mogą trwać i z godzinę. Ale bardziej układanie tego feedu. Tak. To jest mordęga. No bo wiesz, teraz też mówi się o tym, żeby nie, jeśli chodzi o taki rozwój, nie mówimy o, bo tak, jeżeli ktoś sobie robi paznokcie i po prostu je robi, to okej, to jakby Instagram full paznokcie jest jak najbardziej Tak. okej. Ale jeżeli ktoś chce się rozwijać jako właśnie designer, jako szkoleniowiec, jako, nie wiem, jako kto jeszcze, no to gdzieś ten Instagram musi być bogatszy, tak? Mhm. No i teraz no wiadomo, co jeszcze można robić, czyli można robić rolki krok po kroku, jakieś tam birole teraz takie modne, call to action teraz to jest też moda, no ale trochę to się zaburza z takiego bycia stylistką w bycie marketingowcem, Tak. biznesmenem, bizneswoman. Czy to nam jest w ogóle potrzebne? To jest dla mnie na przykład taki trudny temat, który ja miałam ochotę poruszyć już od dawna, bo ja w ogóle tego nie czaję. Ja trochę tego nie czuję, nie czaję, ja się wkurzam i powiem tak, mnie te treści po prostu nie interesują. A zawsze jak wstawiam coś do siebie na Instagram, to zastanawiam się, czy jakbym to zobaczyła na tam stronie głównej, to czy by mi się to spodobało. Jak tak, to wrzucam. Jak nie, to nie wrzucam. I zazwyczaj to właśnie wszystkie treści mocno marketingowe, mocno takie właśnie tutorialowe, ciekawostkowe, jakieś takie rzeczy, ja to po prostu, no sorry, omijam. Omijasz. Omijam, bo to nie jest po prostu content, który do mnie trafia. No tak, ale z perspektywy jakby twojej kursantki, to dla niej to może być interesujące, nie? Może, Bo to jest osoba na innym natomiast- etapie niż jesteś ty. Na pewno, dlatego wiesz, no ja nie mówię, że taki profil użytkownika jak ja to jest, nie wiem, jakiś super klasyczny i powszechny profil. U mnie takich rzeczy nie ma. Nie ma. Nie ma. U mnie są albo zdjęcia gotowej stylizacji, albo filmiki gotowej stylizacji, ewentualnie przed i po. U mnie są też prece kursantek, u mnie są posty, nie wiem, modelka kursantki przed lub po. Nie ma u mnie rewelacji, nie ma u mnie tutoriali, nie ma u mnie... Czasami są gadane rolki, jak potrzebuję głośno wypowiedzieć swoje przemyślenia. Tak, to takie rzeczy też się zdarzają, ale nic innego, na tym ograniczam swój content. Ja traktuję Instagram jak mój pamiętnik, jak coś, do czego ja chcę sobie potem wrócić, pooglądać i coś, z czego dumna i zadowolona mam być przede wszystkim ja. Dużo działam na stories, bo uwielbiam to narzędzie. Stories sprzedaje, nie oszukujmy Uwielbiam. się, nie? Ale wiesz co, ja uwielbiam to narzędzie, bo ja po prostu odpalam ten telefon i ja gadam. Nie wiem o czym, nieważne, coś się wymyśli w trakcie tej wypowiedzi, o czym ona jest w ogóle. Tak. Ja pokazuję, o patrzcie, ale sobie krzesło fajne nowe kupiłam, juhu! No, Tu pokazuję, że idę na kawkę, tu pokazuję, że idę na spacer, tu jakieś fajne selfie. Po prostu to jest moje narzędzie i ono żyje Tak. dzień w dzień. No ale no bo Fidzik jakbyś leży i miała, kwiczy. Jakbyś miała tak powiedzieć, tak naprawdę ja też tak nie przeglądam tego Instagrama jakoś tak bardzo. Ja raczej chodzę w storki. ja też. Czasem nam polecę w dół Ja też. parę klatek i tyle, Ja też, dokładnie. Więc jakby story sprzedaje, nie? Tak, też tak uważam. No bo tak. No ja jestem, ja i marketing jesteśmy trochę na siebie obrażeni, bo ja go chyba nie potrafię zrozumieć i on mnie też nie. Nie nadajemy na Ja po wspólnym prostu flow. potrzebuję cichy marketing, bo mi się w tym całym szale życiowym nie chce. Ja też bym chciała po pracy przyjść do domu, zrobić sobie obiad, spędzić czas z moją rodziną, pójść na piękny spacer, a nie siedzieć teraz w kapkacie i nie wiem, rolki montować po to, żeby Insta mi ją wrzucił w 15 polubień. Nie chce mi się po prostu tego robić. Ja w ogóle mam taki styl bycia, że ja po pracy to jestem po pracy, no nie ma mnie. Powiadomienia Tak. są wyłączane codziennie o godzinie 18 i koniec. Możesz się dobijać, no powodzenia życzę, ale mnie tam nie ma. Nie ma. Ja już w ogóle z telefonem mam coś takiego, że ja go trochę nienawidzę. Jak ja przychodzę do domu, to nie ma takiego momentu, żebym ja siedziała na tym Insta, bo to jest moje już
tak bardzo narzędzie pracy i tak bardzo też sociale mi wchodzą na głowę i tak bardzo wszyscy wyskakują mi już z lodówki na tym Instagramie, że ja go w domu nie używam w ogóle. Ja po prostu rzucam ten telefon w kąt i spróbuj się do mnie dodzwonić. ma Powodzenia szans. życzę. Nie ma mnie. Ja teraz jestem w swoim wieczorze, który planuję miło sobie spędzić z moimi najbliższymi i zebrać wspomnienia, które będą faktycznie jakieś No wartościowe. zawsze. No tak, bo też Instagram trochę nam zakłamuje rzeczywistość. Nie tylko Instagram, no wszystkie te TikToki, wszystkie te socjale, że tak chcemy bardzo wszystko idealnie, perfekcyjnie. Zapominamy o tym, że często prace, które widzimy, są albo przefiltrowane przez Tak. Photoshop, usunięte paproszki. Dokładnie. Linia światła, Boże, ta linia światła to mnie... Słuchajcie, jest takie jedno motto. Życie nie jest idealne, linia światła też nie musi być. Amen. Tak? Zdarza się. Zdarza się. Jakby zejdźmy z tego, że ta linia światła musi być po prostu, wiesz... Perfekcyjna. Tak, jak coś się załamuje gdzieś z boczku, Życie. nie szkodzi. Tak, życie. Okej. O, ale perfekcjonizm też jest wrogiem, a propos tego, Nas o czym mówiłyśmy wszystkich chyba. wcześniej, tak. Ale no ja mam z marketingiem właśnie taką relację. Nie lubimy się. Nie lubicie Nie się. lubimy się. My się próbujemy Nam- polubić. Tak, No. ja na Instagrama wchodzę, jak chcę coś powiedzieć do moich instagramowych koleżanek, I czyli kolegów? do moich, tak, czyli dla moich obserwatorów. No. Mówię, o hej, ja dzisiaj jadę, ale nie powiem wam gdzie. Fajnie, no to Fajnie. pa. To pa. I to No tak, jest, no bo tyle. wydaje to mi się, że- to musi być dla mnie zabawa. Wiesz, ja jestem takim człowiekiem zero-jedynkowym. Mhm. Jak zaczynam chodzić na siłownię, mówię, dobra, zacznę sobie chodzić, ale muszę sobie zrobić taki mental, że ja chodzę, żeby lepiej, zdrowiej żyć, a nie po to, żeby schudnąć. Bo jak się Mhm. zafiksuję na tym, że muszę schudnąć, To przestanę chodzić. to przestanę chodzić, bo to już nie będzie zabawa. Tak samo z Instagramem. Jak się zafiksuję, że ja muszę mieć wyświetlenia, Nie, co też w ogóle ty? tego nie śledzę. Nie da się. Jak ja się zafiksuję, że muszę być na diecie i zdrowo jeść, to zaraz będę się głodziła i będę miała znowu zaburzenia odżywiania. Więc ja jestem bardzo No. zero-jedynkowa. Więc żeby sobie oszczędzić tych tortur, które mogą mnie spotkać później, Mhm. to po prostu jak czuję bodźców za dużo, wyłączam się, nie ma mnie. No właśnie, no bo te statystyki też nas zabijają i powiem Ci, że ja w ogóle po moim pierwszym live'ie, którego prowadziłam, dostałam pytanie od właśnie naszej instruktorki z projektu, jakie były statystyki. Ja mówię, Mhm. gdzie ja mam to sprawdzić? Ona mówi, no jak się przed zapisem tam weź statystyki, ja mówię, Klaudia, weź w ogóle, ja to nie ogarnęłam tego, nie? Bo dla mnie to w ogóle nie ma znaczenia, warte są te treści, które przekazujesz, Tak, ten vibe, zgadzam który się. dajesz, nie? Ja uważam, że tacy ludzie, którzy są prawdziwi i robią właśnie to dla siebie, a nie dla statystyk, oni się obronią sami. Zobacz, chociażby nasze wspólne gdzieś tam mentorki. Czy Tak. to są osoby, które działają aktywnie w social mediach? No nie, ale one już mają pewien No poziom tak, też, ale nie? wiesz, o Jakby co to chodzi. też trzeba No na to zwrócić oczywiście, że nie uwagę. od razu Rzym zbudowano, ale Mhm. no znikąd się to nie wzięło, tak? No tak, no. Po prostu przyciągnąć Wiesz, swoim vibe'em. wydaje mi się, że w tych czasach, gdzie wszystko jest takie głośne, bodźców jest mnóstwo z każdej strony, Instagram huczy, TikTok huczy, z każdej strony ktoś ci coś każe, ktoś ci czegoś zabrania, ktoś ci coś radzi, ten spokój jest najbardziej I doceniany. autentyczność. Tak. I to, że wchodzisz nagle do kogoś na profil i masz takie, o Jezu, nikt tu nie będzie na mnie krzyczał. No, Wow, mogę sobie po prostu pooglądać ładne zdjęcia, ale super. tak. Bo ja, był taki moment, że tak czułam po prostu, jak wchodziłam na profile i o Jezu, w końcu zdjęcia paznokci. No. Super! A też I masz w ogóle oglądam. tak, że wchodzisz na profil, co nie? No, I masz zdjęcie i wchodzi, a tam zdjęcie jest coś innego? tak. A Jezu, nie mogę. Jezu, ja też tak robiłam kiedyś, ale to było wtedy, jak zmieniałam cały mój feed w ogóle i stwierdziłam, o Jezu, dobra, no to mi tutaj nie pasują te czerwone, ale ładne są, więc je zostawię. A, dobra, to dam na okładkę różowe. No. Ale bardzo szybko przestałam to robić, bo to jest mega wkurzające, bo ja patrzę, o Jezu, ale ładny żel, pewnie go pokażę. Dlaczego Co tam, innego jak na no. zdjęciu jest produkt, który jest w tym Tak, filmiku. tak, to w ogóle wiadomo, inna nie? historia, nie? Albo tak jak na przykład ja No. u siebie zapisuję live'y, a No. sobie daję właśnie zdjęcie... Tak, no to wiadomo, albo nie wiem, są współgrające z tym. filtry czarno-biały, a na środku jest coś ten, jakby No. jak jest estetyczna okładka po prostu, a pod nią jakieś paznokcie, jakaś stylizacja, spoko, ale jak są, mówię, niebieskie paznokcie otwierasz, a tam Co innego różowe to- pedi, no to no. jest trochę dziwnie, nie? Zuzia, pogadajmy teraz trochę o takiej luźnej stronie paznokci, w Mhm. sensie o produktach. Mhm. Tak, żeby... No bo już wspomniałaś, że twoim takim najulubieńszym jest jakiś żel z drobinką. Tak. Ale prócz tego masz jakieś takie swoje, na przykład wymień takie top 5 produktów, że jakby miało wszystko zniknąć z rynku, a te zostać, to co by to było? Okej. Możesz używać marek. Mogę używać marek, Możesz, dobra. Jeszcze możesz. Jeszcze nikt nas nie sponsoruje. Spoko. Frame Gel Divna. Mhm.
Czekaj, bo tak muszę to przemyśleć tak, Dobra, żeby zrobić sobie dobra. paznokcie całe i żeby one się Mhm. trzymały, nie? Frezy do skórek Kmis. Okej, to ja też, no. Czekaj, czymś bym tam musiała zmatowić. Dobra, nieważne. Nie, to tak nie musi być, tak wiesz. Zastanawiam się, żeby to było takie, wiesz, rzetelne i logiczne. Frezę możesz zmatowić. Tak, dokładnie. No Gel Shape Control z Elarto to też na pewno. Mhm. Poczekaj. Hybryda 400S z Elarto, najlepsza rzecz do Frencha ever. No i idąc za tym ciosem, nie wyobrażam sobie mojego życia bez pędzelka Extreme Liner 10 mm. Nie. Testowałam milion innych. Nie. Nie mam Zawsze nic. zostanę przy Extreme Liner 10 mm. Mam chyba Z Elarto. 50 sztukę. Tak. Tak. Faworyt na zawsze, na zawsze. Nie potrafię pracować niczym innym już teraz. Pewnie kwestia przyzwyczajenia, Pewnie ale... tak, tak jak ja pędzel Zero Zboro. Zboro, jakby... no, tak. no. I to jest, ale po prostu każda kobieta musi mieć swój pędzel. Tak, i pędzla się nie pożycza. Nie. Pędzel jest jak mężczyzna, nie, się nie pożycza. nie, to jest mój święty pędzel i koniec, kropka. On już wygląda Tak. jak bardzo ciężko, ale on jest Przeszedł i on jest swoje. mój. I, Tak. i mój On zna twój pędzel. docisk, twoje ruchy, twoje Dokładnie. wszystko. On zna całą mnie. A jest jakaś stylizacja albo jakiś kolor, którego byś nie mogła mieć na paznokciach? No tak, jakiś... Ja na przykład fuksjowy róż. Znaczy Nie. poczekaj, bo jakby to miał być jeden kolor, że jednolite paznokcie, to No. myślę, że przeżyłabym z każdym. Oj nie. Lepiej lub gorzej, ale bym przeżyła. Baby pink te... Ja bym nie przeżyła ze wzorkami, po prostu. Po prostu. Po prostu dla mnie tylko i wyłącznie istnieje French i Baby Boomer. Tylko. Tak, Albo sam żel z drobinką. tak. Nie akceptuję wzorków żadnych. Nawet Nieważne. jeszcze kiedyś miałam tak, że te takie linie mi się podobały, takie esy floresy. No, takie maziaje, nie? No, ale już ten etap też minął. Jestem taką już teraz w paznokciach skrajną minimalistką. Tak jak byłam szalonym, barwnym ptakiem, tak teraz. Ale jakieś tam takie mikrozdobienia robisz klientkom ogólnie. No to tak ja też. Bo ja to wiesz, ja to mówię o swoich No, paznokciach. no. Zrobić, tak jak ty mówiłaś o tych szkoleniach, że poszłaś, co myśmy tam mówiły, w każdym razie do Na czego chciałam szkolenie, się... z którego tak. jakby niekoniecznie korzystasz w codziennej pracy, no. No i ja chciałam powiedzieć jeszcze właśnie, że ja na przykład kiedyś byłam na szkoleniu z One Stroke'a i teraz takie zdobienia, czy nawet kreskę na oku, wiesz jak mi No. się dobrze robi? Tak? Tak, nie robię One Stroke'a, nie podoba mi się Ale to. robisz kreskę na ale oku. robię taką zarąbistą kreskę na oku po tym szkoleniu z One Stroke'a i tak dobrze mi się żel rozkłada i Frencha maluje. Game changer. Tak? Tak. Wow. No nie powiedziałabym, że takie szkolenie może w tym pomóc. Ja też nie, ale okazało się, że po prostu szkolenie z One Stroke'a tak nauczyło mnie kontroli nad pędzlem, Mhm. że ja teraz mam wrażenie, że potrafię z nim zrobić wszystko. I nawet teraz, jak nie praktykuję już tych zdobień tak długo, to właśnie jak przyjdzie do mnie jakaś klientka i mi powie, namaluj mi, nie wiem, kwiatka, choinkę, misia, to mam takie, a wiesz co? Spoko. I tak odświeżam sobie ten mój warsztat wiedzy i mam takie, Aha. ty, dalej to potrafię. To jest takie Coś zaskakujące. nie coś potrafię. Tak. To tak jak ja mówię paniom, że dobra, ja narysuję, tylko nie wiem, Tak. czy to będzie przypominało to, co ma przypominać, dokładnie, nie? dokładnie. Nie no, ogólnie wzorki na paznokcie są okej, tylko nie idą zgodnie z nami, Ja nie? po prostu mi się osobiście na moich nie widzą te Na wzorki, moich też nie. ale jak nosicie wzorki, spoko, whatever makes you happy. To ty dokładnie. masz się dobrze czuć z tymi paznokciami, taka jest prawda. Zuzia, powiedz mi, to co teraz robimy, ty i ja, Mhm. nie? Robimy sobie paznokcie, tam szkolimy fajnie. Myślisz, że to jest jakby biznes taki przyszłościowy? Nie. Nie? No a co gdzie widzisz siebie za 20 lat? Po prostu po drugiej stronie tego wszystkiego ja mam taki dosyć mocno charakter zarządczy i Mhm. bardzo mnie te kwestie jarają, zresztą też byłam na studiach z zarządzania i to jest jakby ten plan został już ułożony w momencie, kiedy ja miałam, nie wiem, 19-18 lat, że ja wiedziałam, że paznokcie będą, ale one będą na chwilę. Etapem. Może nie na chwilę, bo to wiadomo, te 10, 15, 20 lat to też nie jest chwila taka, ale ja wiedziałam, że no nie będę babcią paznokciową, tak? Mhm. Ja też będę chciała zakładać rodzinę, też będę miała inne plany, no po prostu. Wobec czego no ja sobie po prostu taki plan sama ze sobą w głowie ustaliłam, że chciałabym po prostu być osobą zarządczą Mhm. w tej branży i czy będzie to menedżer jakiegoś salonu, czy może jakiś social media manager, czy to będzie po prostu rola właścicielki i miałabym piękny swój salon, który Mhm. na przykład dysponuje różnymi rodzajami usług ze świata branży beauty, Mhm. to będzie taka rola, która na pewno będzie mnie zadowalała.
Okej. I tak, tak siebie widzę, tak siebie widziałam do tej pory i myślę, że tak też się to właśnie skończy. Ja też mam takie podejście. No. Też bym chciała. Bo mimo wszystko, wiesz, zostajesz w tym świecie, więc nie opuszczasz go tak nie chciałabym go na w ogóle 100%. opuszczać, No nie? właśnie, i Nie dlatego ja też chciałabym. stwierdziłam, że to jest takie najfajniejsze właśnie rozwiązanie, żeby po pierwsze dać szansę jakby komuś innemu, ale ty dalej stoisz i jesteś właśnie takim trochę mędrcą w tym wszystkim, tak, Tak, wiesz, tak. doglądasz, dopatrzasz, a to też jest taka dosyć taka elastyczna, wydaje mi się, praca, która pozwoli ci też na to, żeby spowolnić trochę z tym życiem. Wiesz, bo tak naprawdę patrząc na nas i takie te osoby, które są w branży tam powiedzmy te 10 lat dłużej niż my, no to te osoby plus my, znamy jeszcze takie metody, te trochę starsze, a wszystkie te osoby, które teraz wchodzą w ten świat, już tych metod nie poznają, bo one zostały Tak, wyparte tak. i ich doświadczenie w tej branży też będzie Oczywiście, jakby że mniejsze, tak. więc przyjdzie taki czas, teraz mam wrażenie, że jest takie załamanie, że te osoby powiedzmy plus minus 40 rok życia, które szkolą z paznokci, nie do końca są doceniane, bo wszyscy idą za tym młodym duchem, ale uważam, że te właśnie starsze kobiety w naszej branży mają to, czego nam potrzeba. Tak. I mi się wydaje, że przyjdzie taki moment, kiedy... One zostaną wskrzeszone. Tak, tak. I to będzie też jakby dotyczyło, mam nadzieję, trochę nas, no bo jakby no idzie to wszystko do przodu, ale też paznokcie w pewnym momencie jakby uderzą w mur. Mi się Tak. wydaje, że już nie wymyślą kolejnego żelu albo jakiejś metody, no bo się już chyba za bardzo, nie wiem, że będą z cementu robić paznokcie, już wymyślam. Natomiast właśnie fajnie, że właśnie my jesteśmy w takim pokoleniu, że jeszcze znamy te takie metody, wiesz, tych starych takich gęściochów żeli i tak dalej, Tak. gdzie teraz już tak Odchodzi nie się od ma tego. nie ma. Dlatego na przykład ja bardzo sobie cenię taką Wiktorię Kłopotową. Ja w ogóle bardzo lubię jej słuchać. Ona ma ogromną wiedzę, Zgadzam się. a uważam, że jest trochę w Polsce niedoceniona, i to jest też to, że te młode dziewczyny w branży nie chcą tej wiedzy. One w ogóle nie znają tych autorytetów Nie w ogóle, znają, a wiesz, szkoda, bo to jest Myślę, fajne. że dużo osób w ogóle, wiesz, nie zna takich nazwisk kompletnie. Nie, a szkoda, No. bo to jest naprawdę Znaczy, wiesz, to jest kawał historii po prostu. to to jest przede wszystkim taka kawał historia, historii. tak. To jest twoje dziedzictwo, nawet bym tak powiedziała. Tak. Tym bardziej, że dużo dziewczyn, które teraz na przykład jest młodych, uczy się robić paznokcie, przedłużenie na tipsie, nie pamięta tego, że to już było. Tak. Nic nowego Tak, nikt nie wymyślił. Tak. To Okej, po prostu zatoczyło dual swoje form może koło. są takim trochę No. nową rzeczą, ale tipsy? No Zatoczyło błagam. koło. Były Moda trochę inne te zatoczyła, tipsy, tak. faktycznie mniej może bardziej takie, mniej takie No ja właśnie na takich tipsach też robiłam, takich starych. chamskich, Tak. takich łopatach. Tak. Tak, no ale to było i to się Tak, nosiło i to tak. funkcjonowało Nigdy nie wtedy. zapomnę, jak moja mama na wakacje w Turcji w jakimś 2008 roku zrobiła sobie tipsy i wróciła z salonu i miała takie kwadraty. Dla mnie one były w ogóle wtedy spełnieniem wszystkich moich marzeń. Takie kwadraty średniej długości, French, troszeczkę poszerzające się na Łopaty, końcu, no. z akrylowymi niebieskimi kwiatkami. O tak. To było moje marzenie. Marzenie. Ja swoje pierwsze paznokcie zrobiłam na ślub mojej siostry i to były takie na przeźroczystym żelu, bo wtedy jeszcze nie było coverowych żeli. Na tipsie oczywiście przeźroczysty żel i French, ale żeby nie było widać tego naturalnego paznokcia, to pani mi takie neonowo-zielone, takie trawki, takie błyszczące foliki w kształcie takich wiem. patyczków Tak. układała, nie? Jezu, ja po prostu, wiesz, czułam się jakbym życie wygrała. Piękne to było. Domyślam się. Dlatego fajnie, żeby gdzieś tam, będąc na początku tej drogi, pamiętać o tym, że to nie jest tak, że te paznokcie zaczęły się teraz, Tak. tylko że to ma też już Tak. swoją historię, Tak. że to warto tą historię znać. I przyjąć ją z pokorą po Tak, prostu. tak, bo to jest wiedza, której jak same, no nikt nas tego nie nauczy, musimy same do tego gdzieś tam dojść, ale to są takie historie, które już nam nikt inny tego nie przekaże, dokładnie. bo się już nikt inny z tym nie spotka, nie? Dokładnie. Już nas coraz mniej. Dinozaurów Nie mów tak, bo teraz się paznokciowych. mówi, że więcej instruktorek niż A stylistek. to tak, no ja też jestem grzybem po lesie. No trudno. Może zostanę. Zobaczymy. Ale, Czas pokaże. Rynek zweryfikuje. Dokładnie. Jestem tego pewna. I to zacznie się prędzej czy później, bo teraz jest wysyp tych instruktorów takich Znaczy my też jesteśmy samozwańczy, ale wiesz o co chodzi, Tak. jakby... Znaczy ja mam świadomość tego, że ja jestem grzybem po lesie. Mam tego świadomość. No tak, No ale ale masz trudno, to... zobaczę. Jakby mam taką wizję, wiem czego chcę od tego, wiem jak chcę, żeby to wyglądało. No i nie wiem, zobaczymy za rok, gdzie będę w tym miejscu. Mhm. I tyle. Natomiast wiesz, inaczej jak ty przepracowałaś te swoje klientki, No przepracowałaś tak. ten salon, Znaczy, masz to przeszłam przez te, doświadczenie, powiedzmy, etapy, tak? inaczej jakbyś, wiesz, wytrzaskała paznokcie w domu, po czym stwierdziła, że dobra, to teraz będę uczyć, mając lat No 16, jest to nieodpowiedzialne, nie? ale 17. ja też nie wgłębiam się w to za bardzo i staram się o tym nie rozmyślać, bo mnie to po prostu bezpośrednio nie dotyczy No tak. i wychodzę z założenia, to jest twoje sumienie.
Tak, Jeżeli jesteś w stanie z nim żyć i z tym żyć, to twoja decyzja. Ja bym tak Zgadzam nie się. zrobiła. zgadzam się. No. Dlatego też ważne, żeby filtrować to, do kogo idziemy na szkolenie i do komu dajemy No, pieniądze. to prawda. Ciężko zarobione pieniądze, bo szkolenia to nie są tanie Oj, rzeczy nie. na ten moment. Zuzia, jaki jest twój cel na ten rok? Mój cel na ten rok... Prócz szkolenia instruktorskiego, masz jakiś cel? Biznesowy, Taki rozwojowy? zawodowy chciałabym otworzyć jeszcze tej jesieni moje nowe miejsce. Mhm. Moje miejsce, które już będzie większe, które będzie moją prywatną salą szkoleniową, które będzie już moim wymarzonym gabinetem, bo Mhm. to, co mam do tej pory, to są fajne gabinety, ale to jeszcze nie jest ten szczyt, którego pragnę, więc myślę, że zawodowym celem największym jest to. Czy mam jeszcze jakieś takie poboczne cele na ten rok? Ślub? To na pewno, ale no to już chyba raczej wydarzy, to już chyba osiągnę. No raczej, mam nadzieję. Są jakieś, ale pożyjemy, zobaczymy. Najwyżej Dobra. zrobimy update, Dobra. czy się spełniły. Nie mówimy, żeby nie zaperzyć. Tak jest. Dobra, ale są. 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 Dobrze, a takie twoje motto życiowe? Moje motto Paznokciowe. życiowe, życiowo-paznokciowe w zasadzie. Twoje tempo jest właściwe, twoja energia to twoja droga. I to jest coś, co wymyśliłam sobie, nie wiem, z jakieś pół roku temu, pisząc z jedną z moich kursantek, która obwiniała się, że ona już ma 30 parę lat, a ona dopiero zaczyna te paznokcie i tak dalej, i tak dalej. I właśnie napisałam jej, twoje tempo jest właściwe, twoja energia to twoja droga. I tak to zostało ze mną od tamtej pory. I to jest tak uniwersalne w ogóle motto, że jest u mnie wszędzie i zastanawiam się w ogóle, czy nie pyknąć sobie tego gdzieś tutaj. Na pewno Masz jeszcze będzie... miejsce? Mam. Jest w skryptach szkoleniowych również i jest to coś, co wiele po prostu dziewczyn powinno usłyszeć. Tak, nigdy nie jest za późno, tak. nie? Nie tylko tempo w takim, powiedzmy, bezpośrednim znaczeniu na zasadzie tempo robienia paznokci, tempo pracy, ale po prostu twoje tempo. Nie porównuj się do innych. To, że robisz paznokcie 10 lat i nie otworzyłaś jeszcze swojego wymarzonego gabinetu, tylko pracujesz u kogoś na etacie, to nie czyni z ciebie gorszej stylistki. Oczywiście, że Po nie. prostu twoja droga jest inna, są inne twoje cele i to wszystko przyjdzie na spokojnie w odpowiednim czasie wszystko do ciebie. O ile Po prostu tego oczywiście zaufaj. chcesz, nie? Bo nie Dokładnie. wszyscy też chcą tego Dokładnie. rozwoju. Niektórzy tak Tylko sobie chcą. chodzi mi o to, że być. dużo dziewczyn gdzieś tam mi mówi, że o, bo ja widzę teraz, że tyle młodych dziewczyn osiąga takie sukcesy, a ja dalej w tyle. Nie jesteś w tyle. To jest po Nie. prostu miejsce, w którym powinnaś teraz być Tak. ty. Tak. Wszystko się dzieje po coś, Wszystko nie? się dzieje po coś. Dokładnie. Po prostu zaufaj sobie. A czy masz jakąś taką złotą radę dla tych, którzy nas oglądają, którzy zaczynają, bądź są na takim właśnie mentalnym zakręcie, że nie wiedzą, czy przestać, czy dalej w to iść? Może być jedno, może być więcej? Wiesz co, Takim, ja wiesz, samo mięsko. samo mięsko, Mhm. zluzuj. Zluzuj, No, dobrze, to jest dobre. zluzuj. Zluzuj. To jest takie, wiecie, to jest trochę takie, wydaje się być takie, ale powiedziałaś, Prozaiczne, Paulo nie? Coelho, daj spokój. Ale powiedzcie to sobie tak głośno i wpuśćcie te znaczenie tego słowa Mhm. luzuj tak naprawdę głęboko Mhm. i zluzujcie. Tak. I jak to, bo Karolina to mówiła, że nie jesteśmy pomidorową? Że nie każdy nas musi lubić, ja nie Tak. jestem zupa pomidorowa. Tak. To nie jest. Ja to mam taką upgrade'owaną wersję, że ja nie jestem 500 euro, żeby każdy mnie chciał i lubił. To jest lepsze, bo w zasadzie to nie każdy lubi zupę pomidorową, nie? Ale przekaz jeden. Zuziu, bardzo Ci dziękuję, że przyjechałaś. Ja również bardzo dziękuję, Jest mi było ogromnie przemiło. miło, że byłaś moją pierwszą, to się mówi gościnią, tak? Chyba tak. Przejrzałam kilka podcastów z moją gościnią, także gościnią. A Mam ty na- moją hostczynią. Hostczynią. Mam nadzieję, że ten odcinek będzie takim wkroczeniem w taką Nową erę drogę. bezpiecznej Tak przestrzeni jest. dla wszystkich stylistek, które tego potrzebują. I mam nadzieję, że spotkamy się za jakiś czas znowu, Też tak myślę z update'owaną wersją. tak? I myślę, że obie wtedy będziemy w innym miejscu. I ja też tak myślę, bo rzeka cały czas płynie. Tak jest, czas płynie. Dziękuję Ci Ja też bardzo. Ci dziękuję. Ale mi odblokowałaś super wspomnienia.